Cześć, witam na kanale Ewa Marchewa. W dniu dzisiejszym zapraszam na przygotowanie pączków. Takich prostych, tradycyjnych. Zapraszam, oglądajcie. Do przygotowania pączków potrzebujemy 1 kg mąki. Ja użyłam mąkę 500. Poza tym małe jajka Emki, 7 żółtek i 1 całe jajo, 80 g cukru, 2 łyżki spirytusu, 100 g drożdży świeżych, 100 g roztopionego masła, szczypta soli, 500 ml ciepłego mleka oraz do nadzienia ulubiony dżem, konfitura, powidła, co lubicie. Oraz 1 litr oleju do smażenia. Ja użyję olej rzepakowy, możecie też użyć smalec i smażyć na przykład na kilogramie smalcu. Zacznę od przygotowania zaczynu. Do przygotowania rozczynu potrzebuję drożdże 100 g, cała kostka, łyżkę cukru, łyżkę mąki. Mąka została wcześniej przesiana oraz około 3 łyżek ciepłego mleka. Wszystko razem wymieszamy i trzeba pozostawić do wyrośnięcia na jakieś 15 minut. Drożdże już prawie się rozpuściły i taki rozczyn pozostawiam na 15 minut do wyrośnięcia. Jeszcze ściereczka. Przykrywam ścierką i czekamy 15 minut. Zobaczcie. Rozczyn jak pięknie ruszył po 15 minutach. Teraz dodaję pozostałe składniki. Po kolei. Mąka. Zostawię sobie w misce łyżkę mąki, która będzie potrzebna później do podsypania ciasta, żeby się nie kleiło, więc pozostawię sobie trochę mąki. I trochę mąki do podsypania. Jajka, sól, roztopione masło, cukier. I zalewam to wszystko mlekiem. Pamiętajcie, ciepłym mlekiem. I mieszam. Możecie mieszać ręcznie lub użyć robota do mieszania.
z hakiem. Wykorzystam robota kuchennego, żeby zagniótł mi ciasto, ale nie zapomnijcie dodać jeszcze na sam koniec spirytus lub wódkę. I łączymy składniki. Wyrabiamy około 5 minut robotem, natomiast ręcznie około 10 minut. Ciasto zagniecione i teraz od godziny do godziny 30 minut przykryję ściereczką i zostawiam do wyrośnięcia. Zobaczcie, po godzinie wyrastania. Zobaczcie, ciasto jak wyrosło. Teraz pora przełożyć je na stolnicę. Ciasto jest trochę klejące, ale takie musi być. Trochę mąki do podsypania. Trochę mąki do podsypania. Ale wspaniałe ciasto. A jak szybko wyrosło. Bez ciasta rozwałkuję na wysokość 2–2,5 cm. Ciasto podzielę na dwie części i dwuetapowo je rozwałkuję. I będę wykrawać. Pięknie rośnie. Wystarczy pozostawić je dosłownie na 2–3 minuty na stolnicy, a ciasto już wyrasta. Więc idealna jest konsystencja. Wałkujemy na wysokość 2,5 cm maksymalnie, ponieważ ciasto i tak jeszcze wyrośnie. I ja użyję szklankę, kubek o średnicy 8 cm, ale możecie też wykrawać mniejszym, 7 cm, w zależności od tego, jak duże chcecie mieć pączki, albo jak małe. Pamiętajcie też, żeby nie dodawać zbyt dużo mąki, nie podsypywać zbyt dużą ilością, ponieważ ciasto staje się wtedy bardziej ciężkie i nie będzie już tak chętnie wyrastało. Dlatego im mniej mąki do podsypania, tym lepiej. To średnica 8 cm. Lekko klei się, ale widzicie tak, że można wykrawać. Już na tym etapie możecie zacząć rozgrzewać olej, ponieważ pączki do wyrastania pozostawię jeszcze później na jakieś 15 minut, żeby wyrosły przed smażeniem, ale w tym czasie olej już może zacząć się rozgrzewać. Poza tym do oleju, który wleję, będę dodawała ziemniaka. Dlatego dobrze jest sobie taki ziemniak wcześniej przygotować. Umyty, może być częściowo przekrojony lub z obraną skórką. To razem ze skórą wrzucacie do rozgrzanego oleju. Wtedy pączki nie będą chłonęły tak dużo tłuszczu. Ja tu przygotowałam sobie dwie maty.
Jedną matę mam do wykładania pączków, a drugą do wykrajania. O, przełożę sobie od razu na tą matę. Teraz druga porcja ciasta, również do rozwałkowania. Sypię, żeby się nie przyklejało i wałkujemy. I wykrawamy. Litr oleju rozgrzewam na patelni. Pączki pięknie wyrosły. Teraz pora je usmażyć. Olej rozgrzany. Wrzucam pierwsze pączki. Smażymy około 2 minut z każdej strony. I na drugą stronę przekładam. Pączki gotowe. Teraz pora je nafaszerować. Użyję dżemu jabłkowego. I faszeruję. I faszeruję. Zobaczcie, pączki gotowe. Teraz jeszcze trochę cukru, pudru. Proste, tradycyjne pączki domowe gotowe. Widzieliście, wcale nie są takie trudne w przygotowaniu. Możecie serwować z dżemem, powidłami albo bez dodatków. Możecie polać lukrem. Zobaczcie, pączki gotowe. Wyszło 27 pączków. Jeżeli podobał Wam się przepis, subskrybujcie mój kanał Ewa Marchewka. Pozdrawiam, do zobaczenia i smacznego.